Dzień dobry drodzy telewidzowie. Dobra. Witamy Was niezwykle uprzejmie, kłaniamy się Państwu nisko po dłuższej przerwie. Miesięcznej. Stęskniłaś się? Bardzo. Ja też. Za Wami się stęskniliśmy. I za działeczką. Dla tych, którzy nas nie znają, przedstawimy się. Ja na imię mam Irek. Beata, Coś więcej byś chciała powiedzieć? naładowaliśmy akumulatory. Jesteśmy pełni energii do pracy. Tak jest? Bierzemy się, krótko mówiąc, za robotę. Tak. A jest co robić? Jest. Chwasty nie odpoczywały. Przodują chyba. No bez mała tak. Bez mała przodują. A więc zabieramy się za pracę, będziemy w międzyczasie Wam co pokazywać. Zostańcie z nami do końca. Zaczynamy. Chcemy się z Wami podzielić tym, co zastaliśmy po miesiącu nieobecności, tak jak żeśmy mówili, po urlopie. Co zastaliśmy na działce. Trawa, myślałam, że będzie dużo wyższa. Chwasty są super, jak zwykle. A ja powiem inaczej. Ja myślałem, że wcale nie liczyłem na to, że trawa będzie dużo wyższa, tylko ja myślałem, że ona po prostu będzie wypalona. A ponieważ padało dużo deszczów, no to ona jest taka, jest spora, ale bez przesady. Poza tym nie było skwarów takich, z tego co wiemy, więc to... No trochę padało, także może w sumie na szczęście, wiesz? No tak, myślę, że na szczęście. Co Cię zaskoczyło? I zaskoczyły mnie rudbekie, które tworzą świetną plamę tutaj. Nie było ich tak widać. Jak żeśmy wyjeżdżali, to praktycznie ich nie było tutaj. Takie jakieś środki wystawały. A w tej chwili, no super wyglądają, pięknie. I tutaj, i tam. Tam Tam dalej za jeszcze tobą? dalej, tak, ale to już jest inny gatunek rudbeki tam. Ale no, i te, i tamte są przepiękne. Natomiast tam dalej, gdzie my wsadziliśmy naprawdę dużo rudbeki, nie ma ani jednej. Nie wysiały się po prostu. Tutaj hortensja, którą dostałam, jak odchodziłam na emeryturę, no tak rośnie i nie rośnie. A to chwaściory. Fajnie wygląda werbena patagońska. Pięknie urosła. A ta, która była stara z ubiegłego roku, ona odbiła tam, no praktycznie jej nie widać. Gaura tak samo, super. Też była malutka. Myślałam, że nie da rady urosnąć taka, jaka jest w tej chwili. Bardzo mnie zaskoczyła, ale bardzo się cieszę, bo ja ją bardzo lubię. Oczywiście współlokatorzy niezawodni, zawsze na miejscu. Kreciki. Tutaj jest ta nowa trawa, co dostałam od rodziców. Zobaczymy, jak Daje dalej radę. daje. Pysznogłówka, orliki. Też tutaj ta hortensja pięknie się rozrosła. Ale ona nie kwitnie aż tak bardzo. Nie Chyba rozumiem? bardziej kwitła, Nie. nie? Nie, no ona ma takie kwiaty po prostu. Takie te Ja wiem, kwiatostany jakie ona są. ma kwiaty. Ale już się sypie wszystko. Ją uwielbiają motyle i inne tam zapylacze. Pysznogłóweczka też jeszcze jakoś tam w miarę daje radę. Tu już czoski, kapota już ich nie ma. Szlaki ich trafi. No i tu właśnie było bardzo dużo rudbeki. Nie ma. Jeżówki też mnie zaskoczyły, bo świetnie wyglądają. Mnie się wszystkie jeżówki podobają. Wszystkie, bo rosną. A najbardziej, właśnie nie pamiętam, jak ta odmiana się nazywa. Coś z Indianami, ale nie jestem pewna, nie pamiętam. Indianie. Winnetou. Ja pana czytam. Płatki mają do dołu. Opuszczone są płateczki do dołu. Też fajne, a my nie mamy. Słoneczniczek. Właśnie, kurczę, słoneczniczek czy rudbekia? I to jest pytanie do widzów. Kurczę, bo ja tu sadziłam słoneczniczka, ale to
Ja później zobaczę. Możecie oczywiście podpowiedzieć, to bardzo prosimy, ale rozłożyło się wszystko, bo nie przywiązałam ich, bo one były małe, jak żeśmy wyjeżdżali i wszystko się rozłożyło. Trzeba je wszystkie podwiązać. No tutaj nasza pięknota, hortensja, daje radę. Nie uważasz? No tak. On teraz największa. W tej chwili najładniejsza. Kiedyś najładniejsza była ta po tamtej To stronie, ta przejdziemy za pierwsza. chwilę do niej. Żelaźniaczek już przekwit, już tylko praktycznie liście zostały. No i tutaj ten przegorzan. Rozrósł się, bo aż tam się wyprowadził. Ja go bardzo lubię. A to bardzo. taki troszeczkę chwaścior, wygląda podobny do oset, jest podobny. Tak, ale ja go bardzo lubię. No dla mnie on jest bardzo ładny i fajnie się prezentuje tutaj. Niech on sobie tutaj będzie. Hosty zaczęły już chyba dostawać plam od słońca. No koleżanka hojna kanadyjska chyba ma się świetnie. Chyba jej nic nie jest, z czego jestem bardzo zadowolona. Ta woła brzozolistna też dobrze się ma. Hortensja. Trochę taka sierota, ale to tak jak żeśmy już tysiące razy mówili, najprawdopodobniej przez brzozy. To samo jest tutaj z tą hortensją, którą dostałam od rodziców. To jest Anabel. Jej praktycznie nie ma. U rodziców są takie wielkie, a tu zresztą nawet jak jedziemy na działkę i mijamy ogródki, gdzie są właśnie hortensje, przepiękne, a żal mi jej. Ale cóż, ta hortensja też jest bardzo ładna i tutaj też się tego towarzystwa uwija. I była najpiękniejszą hortensją naszą. Niestety od kilku lat coś jej jest. Nie wiemy co. Starość. Myślisz? Nie wiem. No. Nie, myślę, że nie. Coś ją tam dopadło i Tak, jak zaczęła chorować, tak. No to jest taka sierotka w porównaniu z tym, co była to. słuchaj, nie jest było nas środka. miesiąc. Co cię najbardziej zaskoczyło, jak wysiadłaś z samochodu, jak przyjechaliśmy? Rudbeckie mnie zaskoczyły bardzo. Gaura mnie bardzo zaskoczyła, że tak fajnie urosła. Zaskoczyło mnie również to, że jest zielono. Ale to tak jak mówiłeś na początku, sporo deszczu padało, więc myślę, że to dało radę. A najpilniejsza rzecz do zrobienia teraz? Koszenie, pielenie. No pielić to jest po kokardkę, pielenie. Czyli jednym słowem jest co robić. Jest, ale jeszcze chciałabym, żebyś pokazał, proszę bardzo, Koleżanka? koleżanka Różyczka. Myślę, że Ma się dobrze. ma się dobrze, tak. A była taka malutka, jak ją sadziliśmy. Była malutka i przecież mszyce ją zaczęły Była mniej żyć. więcej jak palce. 3. A teraz super. I jeszcze ma mnóstwo pączków, więc jeszcze da radę i będzie kwitła. Póki co jesteśmy zadowoleni. Ogólnie tak. Ogólnie jesteśmy zadowoleni. Znowu coś sadzisz? Proszę? Idę do ciebie, Beatrice. Cieszę się. Co pani sadzi, szanowna pani? A, dostaliśmy od dziecka. Od jakiego dziecka? Może bardziej od czyjego? Od naszego. To ja, Czyjego. że tak powiem, żyję w niewiedzy. Tak? Coś mam takie przeczucie, że tu niedługo będziesz tu na środku sadzić. Nie, musi być dojazd do domku. Nie, na środku nie będę sadzić. A to ty tak... Ale może jeszcze tam
Dobrze. 20 A coś centymetrów. więcej o tym, co sadzisz? Wyjadę. A kolorek mi, jeszcze tylko dodam, że kolorek mi się podoba. O, no coś takiego. Tak. No to świetnie, to bardzo się cieszę, że Ci się kolorek podoba. To jest rozwar. Moim zdaniem fajna dekoracyjna roślinka. Ma fajne kwiatuszki. Jak są rozwinięte, to przypominają gwiazdki. To fakt. Jak są w to prawda. pączkach, tutaj jest taki pączek, tu jest pączuszek taki, tu przypominają baloniki, te pączki. Tu jeszcze są zielone. Bardzo fajne. I ciekawostka, jak ten pączek pęka, to ma taki delikatny trzask. O, Cichutki, no bo jak guma balonowa. no, guma balonowa to raczej ma dosyć głośny, potrafi mieć trzask. No ale dobra, nieważne. Mi się kolorek podoba. Mnie też. Niezbyt wymagająca roślinka. Może rosnąć w miarę w ubogich glebach. Wręcz nawet nie lubi żyznych gleb. Słońce, ewentualnie półcień. Na pewno nie cień, bo wtedy słabiej kwitnie i powoli zanika. Co jeszcze? Znosi suszę. Woli suszę niż przelanie, ponieważ wtedy gniją korzenie. Kwitnie od czerwca, nieraz nawet do końca sierpnia. No to dobrze. Cieszę się bardzo. także A ja mam jeszcze do Ciebie ładne jest. pytanie. Albo już szła w tamtą stronę do domku, bo chciałem się coś Ciebie spytać i pokazać Ci coś. A to już idę. O. Kurde, to już jak już mi coś chciałeś pokazać, to ja już lecę. Już, ale chociaż coś ciekawego? To bardzo, bardzo ciekawe. Tak? Powiedz mi, czy w tych kwiatkach to się ktoś wyspał? Jakby się ktoś wytarzał albo wyspał w tych kwiatkach. Co one tak leżą? Trzeba by było zapytać jakiegoś kota. Myślisz? Co one tak Nie, leżą? patrzyłam już na nie też. Wiesz co, one jakoś dziwnie rosną. Znaczy nie wszystkie, bo te z tyłu jakoś sobie radzą. Natomiast te, które były tutaj na przodzie, no to faktycznie, ja nie chcę ich połamać, ja ich dlatego zostawiłam w takim stanie, jakim one są, bo nie chcę, żeby się połamały. Ale możesz mi powiedzieć, dlaczego tak się zadziało, że one wszystkie leżą? Znaczy, bo one krzywo urosły. One są po prostu krzywe jak jasna cholera. I mam pewne podejrzenia co do tego, dlaczego one takie krzywe urosły. I niestety mam winnego. Jakiego winnego? No co? Ja? Dlaczego ja? Najprawdopodobniej je przenawoziłeś. Nie, Maszko. No dlaczego? Znowu ja? Winny? Ktoś musi być. No dlaczego ja? No zobacz, te z tyłu tak ładnie stoją. Znaczy mówisz o tych, tak? Mówię o tych, tak. Znaczy to w ogóle jest troszkę inna odmiana tej rudbeki, ale to myślę, że to nie ma znaczenia. Jak sypałeś, ja tego na 100% nie wiem, No właśnie, no. To nie osądzaj. ale jak czytałam właśnie na ten temat, bo próbowałam to też rozkminić, dlaczego tak się zadziało, no to mogły być przenawożone. Mogła być za duża ilość rzucona nawozu i się zadziało. Przykro mi. No mnie też. Czy mam się czuć winny? Nie. Nie, absolutnie. No śmieję się, że jesteś winny, ale bez przesady. No, No to dobrze. Jest jak jest. Już No. mi lżej na sercu. No ale faktycznie wyglądają, jakby się w nich ktoś wyspał. A może przy okazji pójdziemy na tył, pokażemy, jak wygląda tył po urlopie. Gnębi. Kto cię gnębi? Proszę. Kto cię gnębi? Milin. Milin cię gnębi? Mhm. O, masz ci los. Jest już praktycznie wszędzie. Jest na przykład tu.
Jest tu, jest tu, jest tam, jest w iglaczku. Kochani, jak chcecie mieć milin wszędzie, to posadźcie sobie milin. Tak. Będziecie mieli kwiatki wszędzie. Szaleństwo, szaleństwo. A pokaż, bo w sumie to chodziło mi o to, żebyś pokazał, jak wygląda tył No pokazuję, jak wygląda. po naszym No urlopie. ale dobrze, a coś jest z tyłu, co cię zaskoczyło? Tak. Mianowicie? Po pierwsze, pięknie rośnie azalia, którą przesadziliśmy. A urosła? Tak, urosła. I nawet ta malutka, która tam rośnie obok niej, którą też przesadziłam, też zasuwa. Zasuwa, naprawdę. Świetnie poradziła sobie kosodrzewina, bo bałam się, że jak przyjedziemy, to że już jej po prostu nie będzie, Bo ona chorowała bo ona chorowała. Ty ją spryskałeś przed... przed samym wyjazdem. Tak, no ale to... Ale widocznie efekt jest. Tak, ale bardziej się jeszcze położyła do strony światła, bo rano tu jest z tej strony światło i bardziej się położyła. Bo tam jest prawie pusta. I zaskoczyłem... Dobrze, to jeszcze pokażę azalię. Dojdźmy do azalii, Beatka, o której przed chwilą mówiłaś. Tak, tak, to jest bo my azalia, żeśmy- która urosła więcej niż tam przez kilka lat w tamtym miejscu, nie? Oj, tak, tak. Ale chyba zżerają ją opuchlaki i jeszcze muszę popatrzeć, bo coś się zaczyna z nią dziać, bo zaczynają jej żółknąć liście na obwódkach. Kurde, wszystko wymaga tak dużej pielęgnacji. Rododendron. Rododendrony, obydwa. Co, rododendrony urosły, tak? No to, Tak, pięknie urosły. ale one już przez ten miesiąc, kiedy nas nie było, one urosły w tym czasie, myślisz? Są duże pączki kwiatowe, te No tu przyszłoroczne. mówiliśmy już chyba 2 czy 3 odcinki wcześniej. Ale są już duże. Są piękne. I on się nieźle trzyma. I jedno jeszcze chciałam powiedzieć. Mrówkowe szaleństwo. W tym roku wszędzie. Ja teraz pieliłam właśnie po urlopie. Którejkolwiek rośliny bym się nie dotknęła, to praktycznie wszędzie są mrówki. Nie wiem, o co chodzi. One lubią naszą działkę. No, ale ja ich nie za bardzo lubię. Znaczy, Dlaczego? niech one No. sobie będą w jakichś rozsądnych ilościach. Ale powinnaś się z nimi zaprzyjaźnić w tej sytuacji. Tak jak z kretami, wydaje mi się, że już się trochę zaprzyjaźniłaś. No nie miałam wyjścia, no. No co mu powiem, żeby poszedł, jak on nie rozumie. Drodzy telewidzowie, i to jest właśnie ten moment, kiedy zakończymy dzisiejszy odcinek. Mieliście okazję zobaczyć, jak wyglądał nasz ogródek po 30-dniowej nieobecności, jak Beatka sadziła, i tutaj mam pytanie do Beatki, co sadziłaś? Rozwar. No właśnie, jak Beatka sadziła rozwar. Napiszcie w komentarzu, czy też zdarza Wam się zostawić na tak długo swój ogródek, czy macie w ogródku swoim rozwar, a cokolwiek napiszcie, co tam u Was słychać. Dodam tylko, że pracy po takiej 30-dniowej przerwie tu w ogrodzie, po kokardkę, nie zrobiłam wszystkiego. Zabrakło mi po prostu czasu. Myślę, że to jest normalne, że właśnie po takiej długiej przerwie jest dużo pracy. Ale my lubimy pracować w ogródku. Tak, lubimy, bardzo lubimy. No i cóż, kochani, widzimy się w niedzielę o godzinie 10. Jak oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem. A mamy nadzieję, że tak właśnie będzie i już kolejne odcinki będziemy wrzucali regularnie, jak zwykle w niedzielę o godzinie 10. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i Lajkujcie, komentujcie i koniecznie, subskrybujcie. koniecznie. I na koniec co? Bym zapomniał o serduszku.